Rozpoczynam trasę do Jerozolima. Wyprawa do Izraela. Dzień trzeci. Jedziemy do Świętego Miasta, centrum duchowego trzech wielkich religii monoteistycznych. Dla Żydów charakter miasta jest niezmiennym czynnikiem istnienia kultury żydowskiej. Dla chrześcijan Jerozolima na zawsze pozostanie świętym miejscem ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, a dla Arabów trzecim świętym miejscem islamu. Co ateista może robić w takim miejscu? Zwiedzać. A pogoda jest dziwna, bo tak, wydaje się, że jest zimno, ale jest bardzo ciepło. No ale było bardzo wiecznie, także nie można było iść się wykąpać w morzu, bo były za duże fale. Ale generalnie jest super. Jakieś okno gorąco, Może to oczywiście. nagrywa się. Jak tam? O co chodzi z tym Izraelem? Tak wam się wydawało, że będzie tutaj, czy inaczej? Czy myślałam, że będą pustynie, ale Że pustynie będą? Jeszcze będą. Będą, bo nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie pustynie są. Jestem bardzo mile zaskoczona, bo wyobrażałam sobie, że to jest jakieś takie troszeczkę zapyziałe, a tutaj tak potężny rozmach jest zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i na drogach, jak i w ogóle jestem mile zaskoczona. Aluś, znaczy tak. Idziemy do Jeruzalem. Super wszystko. Ja zawsze chciałam przyjechać. A co tu mówić? Wszystko jasne. W Ziemi Świętej jesteśmy. Jak to się mówi, człowiek z Londynu wyjedzie, ale pociągnie ze sobą do ciepłych krajów londyńską pogodę. Strasznie wieje, deszcz pada, ale wbrew pozorom nie jesteśmy nad Tamizą, tylko u bram Jerozolimy. Popatrzcie. Za mną jerozolimska starówka, a przede mną jeszcze tylko kilka metrów. Jejku, jak wieje, słyszycie to? I za chwilę będziemy już na Starym Mieście pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Wow! Jak już wcześniej wspomniałem, nie jestem specjalnie religijny. Wszystkie religie traktuję z tym samym dystansem i nieufnością. Nie posiadam uczuć religijnych, więc jeśli ty, widzu, jesteś uczuciowy religijnie, to w połowie filmu wyłącz dźwięk, by uniknąć obrazy twoich uczuć religijnych. Ale z pewnością będziesz żałował, bo niektóre teksty naprawdę wyszły nam bardzo śmiesznie. Jerozolima wypełniona niezwykłym światłem, tajemniczymi cieniami, mistyczną aurą oraz duchową afirmacją pobudzającą wyobraźnię każdego. Święta stolica od tysięcy lat obdarowuje przybywających do niej podróżników swym duchowym bogactwem. Nawet ateistę ponoszą emocje. Idziemy w stronę mistycznej ściany płaczu, swoistego komunikatora, za pomocą którego możemy wysłać wiadomość do Boga. A jeśli Bóg istnieje, jeśli nie jest botem, ale prawdziwą istotą, emocje biorą górę nad obserwacją, a ciekawość przeradza się w obłędną pogoń za uchwyceniem sensu wiary, nadziei i miłości. Wyślę dzisiaj wiadomość do Boga.
Zobaczcie w tym cyklu także filmy z Hiszpanii i z Maroka. Jerozolima prezentuje się jako niezwykłe miasto pod każdym względem. Z jednej strony jest to dla chrześcijan, muzułmanów, Żydów coś więcej niż starożytna metropolia pełna zabytków. Z drugiej jest centrum mistycznego świata, które od tysiącleci definiuje wiernym sens istnienia tego świata i jego dzieje i kres. Ściana Płaczu, zwana także Murem Zachodnim, jest przypuszczalnie pozostałością świątyni jerozolimskiej. Prawdopodobnie pochodzi z 70 roku naszej ery. Nazwa pochodzi od żydowskiego święta opłakiwania zburzenia świątyni przez Rzymian, obchodzonego corocznie w sierpniu. Na co dzień także jest to miejsce kultu religijnego i celu pielgrzymek z całego świata. Wierni, zgodnie z tradycją, wkładają między kamienne ściany karteczki z zapisanymi na nich prośbami do Boga. Zwyczaj umieszczania karteczek z modlitwami w ścianie Płaczu liczy już co najmniej 3 stulecia. Judaizm idzie z duchem czasu. Obecnie nie musisz osobiście wciskać między szczeliny w ścianę Płaczu karteczki z wiadomością do Boga. Obecnie można to także zrobić przez internet. Co miesiąc poprzez odpowiedni formularz na stronie internetowej wierni wysyłają średnio 3,5 tysiąca próśb o modlitwę przy ścianie Płaczu. Od wybuchu pandemii wirusa COVID-19 w ten sposób dotarło 100 tysięcy wiadomości do Boga z całego świata. Chcąc stanąć przed ścianą Płaczu i wysłać wiadomość do Boga osobiście, musisz przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Prześwietlane są bagaże. Kontrola przypomina tą na lotnisko. Podobno sprawdzane jest, czy na plac nie wnosisz niebezpiecznych przedmiotów, takich jak różaniec czy Koran. Nie, żartowałem. Względy bezpieczeństwa są zrozumiałe. Ściana Płaczu jest podzielona na 48-metrową część dla mężczyzn i 12-metrową część dla kobiet. Ponadto kobietom nie wolno na głos odmawiać modlitwy, śpiewać czy czytać tory oraz zakładać rytualnego szalu modlitewnego. Czynności te mogą wykonywać tylko mężczyźni. Żydówkom, które złamią powyższe przepisy, grozi nawet obecnie areszt ze strony policji i ataki ze strony ultraortodoksyjnych Żydów. Zagadamy. Poznajcie to miejsce. Jesteśmy przed ścianą Płaczu w Jerozolimie, na Starym Mieście. To takie podobno duchowe centrum świata. Rzeczywiście jest tutaj niezwykle. Zakładamy takie tradycyjne żydowskie nakrycie głowy, które nam tu zwiewa. Jesteśmy tu sami, bo miejsce jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Kobiety modlą się obok. No i zaraz złożymy karteczkę z prośbą do Pana Boga, którego nie wierzymy, ale co nam szkodzi spróbować? Zobaczymy. Napiszemy... Wiecie, co napiszemy. Zobaczymy jesienią, czy się sprawdzi. Mimo że byliśmy osobno, to modliliśmy się z żoną o to samo. Ja po lewej, Monika po prawej stronie ściany Płaczu. Jednak z tą samą żarliwością i z tym samymi słowami. Napisaliśmy karteczki i wcisnęliśmy między szczeliny ściany Płaczu prośby do Boga. Żydzi przez stulecia zwracali się w ten sposób do Boga o swój kraj i proszę. Powstało żydowskie państwo Izrael, więc chyba jednak może to działa. Presja ma sens, trzeba spróbować. Nie możemy się poddawać. Dlatego my także prosiliśmy Boga o wolność dla Polski.
Zabytki zabytkami, ale oczywiście nie można pominąć tutaj w Jerozolimie przy ścianie płaczu zakupów, pamiątek. Magnesiki. Magnesiki na lodówkę, filiżanki. Mamo, coś znalazłaś dla siebie? Jeszcze nie znalazłam. Ja mam określoną... A może byśmy kupili menorkę? Poczekaj, bo Gabi negocjuje. Jest tu pełno fajnych sklepików z fajnymi rzeczami, więc jak ktoś już przeżyje duchowe uniesienia, to może warto wybrać się na zakupki, tak żeby pozostała po tym wszystkim pamiątka nie tylko w sercu, ale też na kredensie. The deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless. Via Dolorosa znaczy po łacinie droga cierpienia, którą Chrystus niósł na Golgotę swój krzyż. Przebiega przez miasto ze wschodu na zachód, przez dzielnicę muzułmańską, aż do Bazyliki Grobu Pańskiego. Od tego miejsca droga wije się dość stromo do góry i przebiega przez ulicę pełną arabskich sklepików. Skompletować w nich można cały zestaw do ukrzyżowania. Koronę cierniową, wszystkie rozmiary krzyży, szaty liturgiczne, świętobrazy i berloczki z ukrzyżowanym Jezusem. Zastanawiam się nad tamtym dniem, blisko 2000 lat temu, co sprzedawano na tych stoiskach przed ukrzyżowaniem, jaki wtedy mieli asortyment. Przecież nie mieli chyba krzyży, nie mieli korony cierniowych i świętych obrazów. To stało się chodliwe dopiero po ukrzyżowaniu. Wokół tych zdarzeń rozwił się ogromny biznes. Sprzedaje się nie tylko pamiątki, można kupić także zbawienie. Czy Jezus zdawał sobie sprawę, że Jego męczeńska śmierć na krzyżu dla wielu stanie się świetnym interesem i zapewni im nie tylko zbawienie i odkupienie go od grzechu pierworodnego, ale raj na ziemi? Luksusowe życie w przepychu, finansowane ze sprzedaży gadżetów, lęków i obietnic, zainspirowanych męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Spread His praise. Słuchajcie, jesteśmy w bardzo ważnym dla chrześcijaństwa miejsce. To jest miejsce, gdzie Jezus szedł z krzyżem do góry i prawdopodobnie tu właśnie w tej kawiarni, w tej stylowej, zatrzymał się na kawę. Cappuccinko. I właśnie tą świętą kawę pijemy teraz. Ze świętej filiżanki. Ze świętej filiżanki z napisem Made in Jesus Christ. No niby tu jest Super startup. produkcja w 1931, ale nie to tak jest. To jest replika oryginalnej filiżanki, z której Jezus pił w drodze na krzyż. Chciał się pokrzepić przed ukrzyżowaniem. Nie, no my nie możemy tego puścić. Tylko dla dorosłych. No nie, no lekko nie miał. Lekko nie miał. W każdym razie my idziemy tą samą drogą. W sandałach. Może w sandałach, my idziemy w martensach. To takie współczesne sandały trochę, nie? I co? Jest długa ta droga, ciężka. Wiara mi nie wróciła, ale staram się bardzo. Ani pod ścianą płaczu, ani na drodze krzyżowej. A poza tym jesteśmy w takim miejscu, że można się tu wyspowiadać. Jak ktoś chce, to wypowiadam na rozgrzeszenie. Następne. W każdym razie kawa jest warta, kawa jest warta grzechu. Nie, kawa dobra. Kawa na drodze. A herbatka. The city, watching all that. Pokrzepieni świętą kawą, spacerkiem poszliśmy dalej do Bazyliki Grobu Pańskiego, jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Idąc tą drogą, Jezus wypowiedział znamienne słowa:
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jak aktualnie brzmią po blisko 2000 lat te słowa? Żyjemy w świecie bez Boga. Boga nie ma. Jesteśmy sami, otoczeni milionami kościołów, synagog i meczetów, otoczeni armią księży, rabinów, imamów i uległych im polityków. Sami wobec tej bezdusznej armii. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że po ich stronie także nie ma prawdziwego Boga. lifts me up to Słyszałem, że jedziecie? No to właśnie, on tutaj nie do grobu do wiesz? No. Держала конкретно свою землю, я думаю, ему уже страшно. Група поляков. O Jezu. Пошли, так? Nie, są najgorsi. No i tu jesteśmy przy, które jest uważane za grób Chrystusa. Tutaj leżał. Wysoki był, nie? Chyba że zostawały tam w razie. Można się tu pomodlić, ale nie można zostawić karteczki, tak jak przy ścianie płaczu. No miejsce robi wrażenie, jest ładne, pachnie kadzidłem. I tam No. To jest Wigilia. Nie tylko. No Ukrainie też. Tak trzeba przyznać, że chrześcijanie lubią na przyszło. Tam był jego grób. Tam było ciekawe. I tu za wami jest kolejka do grobu Chrystusa. Każdy chce sobie poleżeć. I za wami jest kolejka do miejsca, gdzie miał być grób Chrystusa, z którego zmartwychwstał. Proszę? Nie, tam już jak umarł, to go położyli i zmartwychwstał. Tam leżał. Aha.
Witam Was z miejsca, gdzie 1990 lat temu złożono ciało Jezusa Chrystusa do grobu, po czym 3 dni później zmartwychwstał. Miejsce robi wrażenie, jesteśmy w Jeruzalem, w bazylice grobu pańskiego, także patrzcie, ile ludzi chce tam wejść, zobaczyć to miejsce, poczuć tą energię od Jezusa. My niestety nie będziemy stać w tej kolejce, ale podobno naprawdę warto. Także jeżeli będziecie, to koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce. Przytłoczeni świętością Ziemi Świętej zrezygnowaliśmy z dalszego odwiedzenia świętych miejsc islamu w Jerozolimie. Zbyt wiele świętości na jeden dzień Boży. Może po części również dlatego, że na co dzień mieszkamy w wschodnim Londynie, gdzie mamy także sporo meczetów. Może dlatego, że sfera fizyczna zwyciężyła w nas nad sferą duchową. Zamiast obecności Jezusa w bazylice grobu pańskiego poczuliśmy głód i postanowiliśmy iść na pizzę. Tylko mama i Ludmiła wybrała inną opcję. Mama łososia, Ludmiła risotto. W Jerozolimie, stolicy Izraela, w świętym mieście judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, strawa ludzka zwyciężyła nad strawą duchową. Amen. Dzieci jedzą pizzę, mama je rybkę, Ludmiła ma risotto, i Gabrysia je pizzę, ale tylko tą pizzę wybrała wszystkie zielone. No i oczywiście pijemy sobie soczek.